Cześć wszystkim, z tej strony Blueberry Bloom. Witam was w kolejnym odcinku mojej podróżniczej serii. W dniu dzisiejszym odwiedzimy jedno z najpopularniejszych pasm górskich w Polsce – Bieszczady. Zanim jednak dotrzemy na miejsce, czeka nas 2-godzinna podróż samochodem, pełna wspaniałych widoków. Naszą przygodę rozpoczynamy około godziny 5 rano. Słońce powoli wstaje, nad polami unoszą się jeszcze mgły. Atmosfera niczym z najlepszych filmów familijnych. Docieramy do miejscowości Wołosate, skąd wyruszymy na nasz górski szlak. Opłacamy parking i możemy ruszać. Przez pierwsze kilka kilometrów czeka nas marsz asfaltową drogą, jednak już wkrótce to się zmieni. Zanim jednak wejdziemy na główny szlak, mijamy punkt biletowo-kasowy, gdzie zostają sprawdzone nasze bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Takie bilety można nabyć na miejscu, ale również w internecie. Co ważne, bilety są imienne. Uwaga! Brak możliwości płatności kartą, warto przygotować gotówkę. Koszt takiego biletu wynosi wedle stanu na maj 2022 8 zł. Mam jednak przykrą wiadomość dla wszystkich posiadaczy czworonożnych przyjaciół. Regulamin parków zabrania bowiem wprowadzenia psów na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, z wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych. Po wejściu na szlak dokonaliśmy ciekawego odkrycia. Odnaleźliśmy łanię, która została skonsumowana przez watahę wilków, jak domniemywaliśmy kilka godzin wcześniej. Nasze słowa zostały potwierdzone przez strażnika parku kilka godzin później. Dowiedzieliśmy się, że w tamtym regionie takie zjawisko jest dość częste. Jednak rzadko zdarza się, by zwłoki zwierząt zostały znalezione przez turystów tak blisko głównego szlaku. Ze względu na drastyczność zdecydowałem się zablurować ten fragment. Naszym pierwszym celem dzisiejszej wyprawy był Halicz, trzeci co do wielkości szczyt polskiej części Bieszczad. Mieliśmy przed sobą 3,5 godziny marszu czerwonym szlakiem. W związku z tym, iż będąc w Bieszczadach znajdujemy się blisko granicy z Ukrainą oraz Słowacją, rekomenduję wam wyłączenie transmisji danych w waszych urządzeniach mobilnych, zwłaszcza połączenie z ukraińską siecią może solidnie zaboleć naszą kieszeń. Po 2 godzinach marszu docieramy do pierwszego możliwego przystanku deszczochronu, gdzie to możemy choć na chwilę zregenerować siły przed dalszym wędrowaniem. Od tego momentu trasa stawała się coraz trudniejsza. Największym problemem stawał się śnieg, a właściwie to zmrożony śnieg przyjmujący formę lodu. Zanim jednak zdobędziemy szczyt, pozostawiam was z kilkoma ujęciami, które udało mi się zarejestrować podczas wspinaczki. Oto i sam szczyt. Dotarliśmy na Halicz. Trzeci najwyższy szczyt polskiej części Bieszczad. To nie był jednak koniec naszej wędrówki. Kolejnym celem była Tarnica, najwyższy szczyt po polskiej stronie Bieszczad. Po opuszczeniu Halicza naszym oczom ukazały się kolejne grupki turystów, przecierających szlaki prowadzące z innych, pomniejszych miejscowości. Zbliżało się południe, słońce dawało o sobie znać, jednak ze względu na wiatr zrezygnowaliśmy ze zmiany naszych ubrań na lżejsze. Im bliżej Tarnicy, tym więcej śniegu jawiło się przed naszymi oczyma. Nie poddawaliśmy się. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie zdecydowaliśmy się na zdobycie drugiego co do wielkości szczytu polskiej części Bieszczad, Krzemienia, który notabene jest wyższy od Halicza o zaledwie 2 metry. Na skutek pożaru z 2011 roku wejście na Krzemień jest niemożliwe. Szczyt został objęty ochroną celem regeneracji otoczenia przyrodniczego.
Wejście na talnicę stanowiło nie lada wyzwanie, ale dotarliśmy na miejsce. Było tłoczno, widoki zrekompensowały jednak nasze wysiłki. Rozpoczęliśmy proces schodzenia. Po 18 km marszu było to dość problematyczne, zważywszy na duży tłum i rozmokły szlak pokryty resztkami śniegu i błota. Wracaliśmy do miejscowości Wołosate, skąd mieliśmy wyruszyć na posiłek. Naszym celem okazała się karczma Brzeziniak, zlokalizowana 35 km od miejscowości Wołosate. Możecie spróbować ten dań charakterystyczny dla kuchni kresowej. Olbrzymki, knysze czy zapiekanka z baraniny to jedynie kilka z gustownych serwowanych tam specjałów. Ostatnim punktem naszej wycieczki była zlokalizowana w Solinie zapora wodna, licząca 82 metry wysokości oraz 664 metry długości, jest najwyższą zaporą wodną w Polsce. Jest to miejsce będące dużą atrakcją turystyczną, nie dziwi więc fakt, że w ciągu dnia może być tam tłoczno. Widoki zapierają dech w piersiach, zwłaszcza przy bezdeszczowej pogodzie. Zmierzając do końca dzisiejszego odcinka, chciałbym Wam serdecznie podziękować za oglądanie. Jeżeli materiał się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować kanał po więcej tego typu materiałów. Zachęcam również do pozostawienia komentarza, ponoć to zwiększa zasięgi filmów. Linki do innych social mediów możecie znaleźć w opisie tego filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!